Dzień dobry wieczór, panie, panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o tym, co tam ciekawego w świecie Oscarów, jak najbardziej, bo okazuje się, że Oscary to bzdura, jak najbardziej. Będzie oczywiście słów kilka o komiksie. Najprawdopodobniej Blade został anulowany, o tym będzie. Będzie też kilka słów o produkcjach Marvelowych z 5. fazy. Pomówimy o nowościach kwietniowych Netflixa, o tym, że Max idzie na wojnę i będzie walczył z współdzieleniem kont. Będzie o nowych produkcjach, czyli o adaptacji folwarku zwierzęcego. Będzie o tym, że Bolek i Lolek powracają i to jest rzeczywiście moc. Także będzie słów kilka o nowych Gwiezdnych Wojnach, a także o tym, czy obcy spotka się z Predatorem. Pewnie, że tak, za czas jakiś. Więc o tym musimy jak najbardziej pomówić. Witam bardzo serdecznie. Ciekawy Gierukasz. Siemano, cześć. Wiktor. Marcinie, czy będzie recenzja filmu Minecraft? To jest bardzo dobre pytanie. Ponieważ film już obejrzany dawno, dawno temu, poczyniłem na jego temat mnóstwo shortów, które rzeczywiście super się kliknęły. Wiesz co, nie wiem. Na jutro jest już zaplanowany materiał, Lincoln go już zmontował. Zobaczę, wiesz. Możliwe jest tak, ponieważ w przyszłym tygodniu, panie i panowie, w przyszłym tygodniu się nie widzimy. Jako że jest majówka, to akurat wraz z dzieciakami lecimy do znajomych do Anglii. Więc możliwe, że akurat w weekend gdzieś tam bym, wiesz, opublikował na zasadzie piątek, powiedzmy sobota, niedziela, po 3-4 materiały w sumie. Zobaczymy, wiesz, zobaczymy. Jurek Piechota, dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do tego, co będzie za czas jakiś, pora mówić bieżączkę, bo panie i panowie, jakoś tak się złożyło, znaczy ja wiem jak się złożyło, ale wiecie dokładnie o co chodzi, że w cyklu Kultowe Horrory to wy wybieracie, co ma być omawiane. Więcej, to wy wybieracie, decydujecie, wrzucacie mi propozycje, jakie są. Więc w tym momencie omawiam cykl Cmentarz dla zwierząt. Nie tak dawno były Dzieci Kukurydzy, teraz jest Cmentarz dla zwierząt. I co później? No wiadomo, że to wszystko zależy tylko i wyłącznie od was, więc daliście mnóstwo propozycji, dziękuję wam za bardzo za wszystkie, ale 4 zebrały najwięcej waszych polubień, najczęściej powtarzały. Były to Uśpiony obóz, czyli Sleepaway Camp, były to Mordercze kuleczki, czyli Fantasm, Pirania, czyli Pirania, a także filmy na podstawie Stephena Kinga. Więc głosowaliście, bardzo mnie to cieszy, rzeczywiście ponad 100 głosów, fajna sprawa. I panie i panowie, teraz wam powiem, co będzie omawiane w cyklu Kultowe Horrory, po serii Cmentarz dla zwierząt. Niestety, dla tych, którzy bardzo, bardzo by chcieli, nie będzie to cykl Pirania. Niestety Pirania zajęła, ostatnie miejsce dostała tylko i wyłącznie 13% głosów. Bardzo mi przykro. Tutaj też wielka będzie burza, bo jest kilka osób, które uwielbia naprawdę i od wielu, wielu, już muszę powiedzieć chyba lat, postuluje, ażeby Mordercze kuleczki, czyli Fantasm, się pojawiły. No niestety, Mordercze kuleczki zajęły 4. miejsce. 4. miejsce 14%. Więc tak naprawdę walka, panie i panowie, odbyła się pomiędzy Uśpionym obozem, serią Uśpiony obóz, a pomiędzy filmami na podstawie Stephena Kinga. I już, panie i panowie, wam pokazuję, że po tym, jak już skończę omawiać Cmentarz dla zwierząt, będę omawiał filmy, nie tak, odwrotnie, proszę bardzo, odwrotnie, da się odwrotnie, dawaj mi odwrotnie. A nawet lepiej, filmy na podstawie Stephena Kinga, aż 51% z was zdecydowało, że tak, to byśmy chcieli zobaczyć. No i to będzie omawiane, jak najbardziej, także wszystkie filmy, nie wszystkie. Już wam mówię, o co chodzi, ponieważ wiadomo, że Stephen King jest bardzo płodnym twórcą i mnóstwo pisze, ale nie tylko horrory, thrillery, straszaki, ale też powiedzmy dramaty, też powiedzmy filmy, które są inne, troszeczkę łatwiejsze, więc nie będę omawiał wszystkich filmów na podstawie twórczości Stephena Kinga, a tylko i wyłącznie te, które powiedzmy na IMDb są oznaczone jako horror, jako thriller i tak dalej, i tak dalej. A nawet tutaj sobie otworzę, bo zrobiłem specjalnie, panie i panowie, na tę okazję listę, więc bardzo, bardzo mi się to podoba. Gdzie to jest? Tutaj, proszę bardzo, otwiera się listo. I słuchajcie, sytuacja jest taka, że na podstawie Stephena Kinga rzeczy, które bym chciał omówić, to, panie i panowie, uwaga, ponad 60 tytułów. Oczywiście jest tak, że są na przykład niektóre książki jego, niektóre opowiadania, które mają więcej niż jedną wersję, jak na przykład Carrie. Ja też wam mogę pokazać. Mam nadzieję, że się ładnie to uda, co? Pewnie, że tak. Na przykład Carrie ma kilka ekranizacji, bo jest Carrie z 76 roku, z 88 jest Carrie 2 Furia,
A z 99 jest Carrie z 2002 i Carrie z 2013. Potem oczywiście odcinek z ciekawostkami. Więc jak widzicie, będę szedł z tym wszystkim chronologicznie, no ale kiedy wyjedzie jakaś seria, właśnie jak tutaj mamy Lśnienie, potem jest Creepshow, czy chociażby Podpalaczka, potem jest Powrót do miasteczka Salem, oni czasem wracają, to jest kilka Kościorzmysłów 1, 2 i tak dalej, więc kiedy się pojawi jakaś seria, no to będzie oczywiście omawiane więcej. I w ten oto sposób, panie i panowie, sprawiliście, że po zakończeniu cyklu Cmentarz dla zwierząt przez 66 tygodni, a domyślam się, że nawet więcej, bo pewnie coś tam wypadnie, pewnie któregoś dnia się okaże, że nie będę miał możliwości, ochoty YouTube odmówić czy cokolwiek, więc delikatnie mówiąc przez około rok i 3-4 miesiące będziemy się spotykać z twórczością Stephena Kinga. Więc teraz mamy co? Teraz mamy końcówkę kwietnia, a więc umówmy się, panie i panowie, że do jak to mawiają, do września 2026 będziemy się spotykać ze Stephenem Kingiem. Także będzie bardzo, bardzo pięknie. Tak, cała twórczość Stephena Kinga na kanale przez calutki rok, zgadza się? Oczywiście nie będę już omawiał tych rzeczy, które już omawiałem, jak na przykład Dzieci Kukurydzy, czy na przykład albo to, co teraz omawiam, czyli Cmentarz dla zwierząt, bo bez sensu było po prostu omawiać to samo jeszcze raz, ale stworzę specjalną listę, bo też na starym kanale, czyli na Marcinowe Recenzje Ekstra, wczoraj zaczęliśmy nadawać ponownie. Wczoraj akurat oglądaliśmy z okazji Dnia Obcego film Obcy Romulus, Alien Romulus, więc rzeczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tamtego kanału i macie możliwość oglądania tam, byłby bardzo wdzięczny. Jest dokładnie ten sam stream, a chodzi o to, że potrzeba czasu oglądania, bo YouTube rzeczywiście w tym momencie kanał już wyłączył z zarabiania, zbyt mało osób go oglądało, no bo rzeczywiście skoro się nic nie wrzuca, no to wiadomo jak to jest. Więc krótko mówiąc, przez ponad rok będziemy ze Stephenem Kingiem się oglądać. Siemka, z Marcinem Recenzji Ekstra, jak ktoś chętny, niech dołącza, bo sam tu siedzę. Pewnie, że tak, wbijajcie do Sasika, byłoby mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Witam, Jason Kruger, cześć bardzo. Ja licencjat będę pisał, Stephen King będzie kończony. No proszę bardzo, no więc widzisz, mam nadzieję, że będę nieodłączny, będę rzeczywiście pomocny. Podobnie, czy będzie recenzja The Last Showgirl z Pamelą? No i tutaj też rzeczywiście, Jurku, jest może nie tyle problem, tylko zagwozdka tego typu, że to nie jest rzecz, którą chcecie oglądać. To jest dramat. To jest ważna rzecz. To jest dramat. A dramaty i seriale bardzo źle się oglądają. Po prostu nie macie ochoty słuchać tego, co mam do powiedzenia na temat tych produkcji na tym kanale, więc nie wiem. W tym momencie wiem, że już film jest dostępny, bo w piątek już była premiera, a teraz wiem, że mogę obejrzeć go w lokalnym kinie, jest wyświetlany, ale czy będzie, to czas rzeczywiście pokaże. No ale dobra, trzeba się zacząć do roboty, bo już umówiliśmy w tym momencie, co tam, jak tam z tym Stephenem Kingiem. To będzie rzeczywiście bardzo fajna sprawa, bo no, jest mnóstwo filmów, które chcę omówić albo od dawna, bo no, wystarczy przypomnieć, panie i panowie, że Misery, genialny film, ale na przykład żałuję też, że sobie takie ramy narzuciłem, bo mógłbym przecież omówić na przykład Zieloną Milę albo Skazanie na Shawshank. No, ale niestety to nie jest ani, a panie i panowie, to nie jest rzeczywiście ten typ. Będziesz komentował filmy na podstawie Stephena Kinga na tamtym kanale? Nie wiem, wiesz, zobaczę. Jeszcze nie przyjąłem. Najprawdopodobniej, i to sobie możliwe, że dzisiaj gdzieś na zakończenie odcinka pomówimy sobie troszkę dłużej na ten temat. Przypomnij mi, Wiktor, o tym, bo mam pewien pomysł na rozruch, na rozruch starego kanału. Nic to nie będzie nowatorskiego, nic to nie będzie żadnego wymyślnego, ale po prostu mam pomysł na to, co tam można zrobić. Nawet sprawdzałem dzisiaj, czy rzeczywiście na Steamie nadal jest w bibliotece zakupiona gra Władca Lalek, tak? Dzisiaj też dodatkowo zakupiłem kolejną grę. Będę sobie ją uskuteczniał, czyli Robocop Rogue City. No ale to oczywiście po tym, przypomnij mi, Wiktor, na samym końcu pogadamy sobie za chwilę. Oczywiście zaczniemy, panie i panowie, od Amazon Poleca. Co to jest Amazon Poleca? Już wam tutaj mówię. Co jakiś czas, a właściwie codziennie tak naprawdę, Amazon wrzuca nowości i inne rzeczy, bestsellery. Bestsellery to głównie o to chodzi, są wyświetlane, no i podrzucają różnego rodzaju propozycje. Masz, weź se, kup se, zamów, bo to jest fajne i ciekawe. Więc spośród tego wszystkiego, co oni mi prezentują, co oni mi wrzucają, ja wybrałem kilka produkcji, kilka filmów, które chciałem wam polecić. Co jest ważne, wszystkie filmy, które wam tutaj w ramach Amazona polecam, są to produkcje, które mogę polecić jak najbardziej. To nie jest tak, że to jest jakiś beznadziejny film. Nie, spokojnie, to można jak najbardziej obejrzeć. Oraz wszystkie, według Amazona, są z polskimi wersjami językowymi. To jest albo napisy polskie, albo dubbing, albo lektor. Różnie to oczywiście wygląda. Więc rzeczywiście tak to jest. Aiden
Jeżeli sobie dobrze zobaczysz, nie w ramach shortów, ale jest w tym momencie już na kanale, jest cały materiał odnośnie tego, jak się aktorzy zmienili z filmów 1-4. Wyszukaj materiału Alien 1-4, jak się zmienili 2025. Wszystko to jest zrobione, a jutro akurat wjadą Gwiezdne Wojny. Także będzie w porządku. Więc panie i panowie, zaczniemy od Amazona. Mam dla was dzisiaj 4 propozycje. 4 propozycje. Jako że wczoraj był Dzień Obcego i akurat właśnie to Obcego oglądaliśmy sobie, no to ale nie tak. Tak brzydko jest. Tak ładnie? O, tak lepiej, proszę bardzo. Panie i panowie, Alien Romulus, Obcy Romulus, 4K UHD wersja oczywiście. To widzę, że wydanie niemieckie, tak, bo ta niemiecka 16 to jest niemieckie. 145 zł i 15 i 10 groszy. Wystarczy zeskanować ten kod QR i już możecie dalej śmigać. Co ważne, i to muszę oczywiście powiedzieć, są to wszystko linki afiliacyjne, czyli w momencie zakupu wy za to nic nie płacicie, ale Amazon mi wyśle chyba 8%, tak? Chyba 8% od każdego zakupu, więc łatwo policzyć, że jeżeli dokonać takich 1000 zakupów, to w końcu będę mógł kupić sobie łódkę albo raczej kajak. W każdym razie Alien Romulus, pierwszy oczywiście film 4K UHD. Drugą propozycją, którą mam dla was, to jest akurat serial, do którego mam wielki sentyment, bo rzeczywiście jest to coś fajnego. Świat według Bandych i akurat tutaj jest to na DVD, są to wszystkie odcinki, wszystkie 262 odcinki, 277 zł 36 groszy, więc można jak najbardziej śmignąć. No co tu dużo mówić, gdyby nie było Ala Bandiego, gdyby nie było w ogóle świata według Bandich, to nie byłoby przecież świata według kiepskich. Filmu, serialu, który miał być tak naprawdę tylko i wyłącznie parodią, a stał się w tym momencie produkcją kultową, więc świat według Bandych oczywiście jak najbardziej polecam. Teraz coś dla tych, którzy lubią filmy o Bruce'ie Wayne, ale trochę na wesoło. Lego Batman 4K UHD, jak widzicie Blu-ray za 74,56 i tutaj ważne, jest nie tylko wersja z napisami, ale również jest wersja z dubbingiem. A rzeczywiście akurat w dubbing do bajek to my umiemy sobie. Nie mogę dłużej. Jednak aż tak dobrym zawodowym. Widzicie, w zeszłym tygodniu był u nas Sebastian Cybulski, który spokojnie dawał radę w dubbingu. No niestety ja akurat niekoniecznie, ale Lego Batman pewnie, że tak można obejrzeć. Jak już mówiłem, 4K UHD. I trzecią propozycją, właściwie to chyba byłby mini serial, mi się wydaje, bo nie pamiętam, żeby Kariera Nikodema Dyzmy z genialnym Romanem Wilhelmi to był serial, ale chyba powiedzmy mini serial. Jest to serial po rekonstrukcji cyfrowej, 2 płyty Blu-raya za 50 zł 12 groszy. No wiadomo, że jest po polsku, ale czy są polskie napisy, nie wiem. I to nie to, żeby się wyśmiewać czy coś. Chodzi o to po prostu, że no, są osoby głuchonieme, które też oglądają, tak? Ja sam nawet YouTube ostatnio, bo co soboty wysyłają takie właśnie statystyki i dostałem informację, że aż 18% osób na tym kanale ogląda materiały z napisami. Więc czy są to powiedzmy osoby, które chcą słyszeć, jak ja wyraźnie mówię, mimo że mam metal w ryju i akurat nie wygląda to dobrze, czy akurat rzeczywiście są to osoby głuchonieme, a może akurat osoby obcojęzyczne, które sobie włączają na przykład napisy w języku angielskim, rosyjskim, czy tam powiedzmy ukraińskim albo niemieckim. To różnie jest. Więc jak najbardziej to jest coś, co możecie skorzystać. I jak mówię, no będzie mi niezmiernie miło, bo są to fajne produkcje, także można jak najbardziej warto. Już tutaj patrzę, co piszecie. Tylko nie oglądaj dokumentu o lśnieniu pokoju 237. Serio, to jest naprawdę pojechane. No to dziękuję bardzo, to nie będę. Hej Marcinie, panie, panowie, wczoraj mi chyba mignęło, że wróciłeś do komentowania na żywo. Tak, obejrzeliśmy w zeszłym tygodniu, wczoraj właśnie, obejrzeliśmy Romulusa, Alien Romulus. W przyszłym tygodniu, to co miałem mówić i pewnie nie powiedziałem, albo nie mówiłem, nie będzie odcinka na żywo ani tu, ani tam, bo jak jest majówka, no to jedziemy na wakacje, krótkie, takie powiedzmy 4-dniowe, wybieramy się do znajomych do Anglii, więc panie, panowie, w przyszłym tygodniu się nie widzimy. Rogue City ma dobre recenzje. Tak, rzeczywiście to jest poza tym polskie studio zrobiło to, a poza tym Peter Weller powraca do roli Murphy'ego, także wymaksowane na konsoli. No ja akurat będę grał na PC-cie. A no także tydzień Gwiezdnych Wojen. Tak, no rzeczywiście, więc akurat jutro już wjedzie na kanał, panie i panowie, materiał o tym, jak się zmienili bohaterowie Gwiezdnych Wojen czwartej części, czyli Nowa Nadzieja. Taki rzeczywiście jest motyw, a ciekawostkę podrzuca Krzysztof. Roman Wilhelmi urodził się w Poznaniu. No i widzicie, jak tak to jest. Więc panie i panowie, zaczniemy może nie od afery, niech tak będzie, ale rzeczywiście od sprawy, która ostatnio wynikła. Oscary. No okazało się, że mnóstwo osób, które są w Akademii Oscarów, nie ogląda filmów. No, to jest głupota, tak? No bo jedną rzecz trzeba powiedzieć.
Będąc w akademii, to nie jest tak, że można głosować na wszystko. Nie, nie. Jeżeli jesteś zarejestrowany tam w tych związkach zawodowych i tak dalej, jeżeli jesteś na przykład dźwiękowcem, to możesz głosować na dźwięk. Jeżeli jesteś aktorem, głosujesz na aktorów. Jeżeli jesteś facetem od efektów specjalnych, na efekty specjalne i tak dalej, i tak dalej. Ale do tej pory myśleliśmy sobie, że to jest w ten sposób, że facet tak jak ja, prawda, wziął, obejrzał film, zrobił recenzję. Nie, wziął, obejrzał film i powiedział, ok, to mi się podobało. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że jest gro ludzi, którzy ma totalnie wywalone na to, czy te filmy będą obejrzane. Nie tak miało być, bo to wszystkie karty są pokazane, a ja nie chcę wszystkich kart. Ja chcę po prostu, żeby to było ładnie zrobione. Yy, zrobione karta chrom. Proszę bardzo, karta. O, tak lepiej. I się okazało, że no nie, że to jest jednak popularna sprawa, że ludzie nie głosują, no tylko rzeczywiście gdzieś tam, a co ten film, a ponoć dobry, no to zobaczymy jak to będzie. Oczywiście jest to akurat artykuł The Hollywood Reporter przetłumaczony przy użyciu Google Translator przez któregoś z młodych pracowników, stażystów Filmwebu. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej rozpoczęła przygotowania do 98. edycji Oscarów. W poniedziałek został zaprezentowany nowy regulamin i tak dalej, i tak dalej. Zmienione zapisy mogą w dużym stopniu zamieszać w procesie wyboru laureatów. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez Akademię Sztuki Filmowej jest uniemożliwienie uczestniczenia w głosowaniu członkom Akademii w przypadku, gdy nie widzieli oni wszystkich nominowanych filmów w danej kategorii. I teraz, jak to oni to będą weryfikowali? Czy to będzie na takiej zasadzie, że powiedzmy każdy dostanie mailem na przykład link do tego filmu i musisz go obejrzeć? Czy na przykład będzie tak, że no bo kto z tego zweryfikuje? Czy on tylko po prostu kliknie i pójdzie sobie gotować ziemniaki albo plewić w ogródku? Albo na przykład może być tak, że będziesz oglądać film i potem się zapytają Macie Damon, czy oglądałeś ten film? Tak, oglądałem. W 84 minucie pokazane było hasło w prawym dolnym rogu. Co to było za hasło? No, wiesz, nie wiesz? O, widzisz, no to ciach, dziękuję bardzo, do widzenia, nie możesz. A może będzie po prostu tak, że okej, sprawdzamy i jaką część tego filmu obejrzałeś. No, a ktoś sobie może włączyć i powiedzieć, dobra, na razie ludkowie idę, a to sobie idzie. No, zobaczymy, bo to jest tak naprawdę no, nie do sprawdzenia. No co, będą ich sprawdzali z wiedzy na temat tego filmu? Powiedz co, on mówi, ja spokojnie, wiem o czym ten film jest, widziałem recenzję Skrucha, to dokładnie wiem, co tam się dzieje, ale zobaczymy. Akademia będzie sprawdzać, czy członkowie widzieli filmy poprzez platformę streamingową organizacji. No patrzcie, jeszcze tego artykułu nie czytałem, a już wiem. Jeśli widzieli na innym pokazie lub festiwalu, to muszą wypełnić formularz, podając szczegóły typu, kiedy pokaz miał miejsce. Ogarniasz? Mickey Rourke, głosujący i wypełniający ankietę. Kiedy widziałem? Nie wiem, kiedy widziałem, na jakim pokazie. W Sundance widziałem. Kiedy to było? Jak długo? O której godzinie? Nie wiem, że byłem skuty, przecież już wypiłem 4 Jackie Danielsy. Nie wiem w ogóle. Proszę. Jeśli w danej kategorii znajdzie się film, którego dany członek Akademii nie widział, to wtedy głosowanie w tej kategorii zostanie tej osobie zablokowane. Piszcie, co myślicie, bo zaraz się oczywiście do tego odniosę. Kolejna ważna zmiana została już w mediach nazwana zasadą Diane Warren. Otóż od tego roku w przypadku każdej kategorii oprócz filmu będą podawane nazwiska osób, które są nominowane. Do tej pory na przykład w przypadku piosenek podawane były tytuł piosenek i tytuł filmu, ale nie nazwiska autorów utworu. W ten sposób Diane Warren, która otrzymała 16 nominacji na przestrzeni lat, nie została dotąd laureatką Oscara. Teraz jej nazwisko, jak każdego innego autora piosenki, będzie widoczne na oscarowym formularzu. Okej, no rzeczywiście to jest dla nas bardzo ważne, bardzo istotne, co? Akademia zmieniła również zasady dotyczące wystawiania tytułów do rywalizacji w kategorii film międzynarodowy. Ułatwienia dotyczą otwarcia kategorii na dzieła twórców, którzy w swoich krajach są prześladowani. Wprowadzany jest status uchodźcy, który umożliwi innym krajom, w których twórcy otrzymali azyl, zgłoszenie filmu, którego kraj ojczycy z powodów politycznych nie chce zgłosić. Akademia ogłosiła również, że wśród dodała kolejną kategorię do tych. Czekajcie, bo ja jestem debil. Przeczytajcie to razem ze mną na głos. Akademia ogłosiła również, że wśród dodała kolejną kategorię do tych, które będą publikować skrócone listy kandydatów do nominacji. Ja się tak zastanawiam, czy ci stażyści nie powinni dopłacać do tego, że pracują w tym Filmwebie? No przecież jak jeden drugim debilem nie potrafi nawet skopiować odpowiednio tego, co tam ten Google Translator wrzuci, no. Szkoda gadać. Te kategorie są
tą kategorią są zdjęcia. Skrócona lista będzie liczyć od 10 do 20 tytułów. I tak nie wiem, o co chodzi w tym momencie już w tym akapicie. Akademia nie zdecydowała się jednak uregulować kwestii użycia sztucznej inteligencji, pomimo wątpliwości w czasie minionego sezonu nagród, kiedy to okazało się, że zarówno The Brutalist, jak i Emilia Perez wykorzystywały narzędzia AI do ingerencji w zrealizowany materiał. Tam chodziło o to, że poprawiany w Brutaliście, była wymowa Adriana Brodiego, żeby ten jego węgierski brzmiał bardziej węgiersko. Zamiast tego wystosowała ogólny komunikat, w którym zrzuca na poszczególne oddziały Akademii i ich członków ustalenie, w jakim stopniu AI wpłynęło na ostateczny efekt i czy jest powodem to do dyskwalifikacji. Czyli pewnie musi być jakiś procent ustalony, tak, że jeżeli powiedzmy w filmie, załóżmy Brutalista, tak, zaingerowano we wszystko, co wypowiada Adrian Brody, czyli powiedzmy w 100% materiału, no czyli to jest 2 godziny, załóżmy, wiadomo, że tam jest bardzo, bardzo długo, no to w tym momencie to już jest za długo, ale jeżeli byłoby tylko wyłączyć 43 minuty, to tak. Doprecyzowane zostały też przepisy dotyczące procesu wyłaniania nominowanych w nowej kategorii najlepszy casting, jak również przepisy dotyczące komunikacji pomiędzy festiwalami współpracującymi z Akademią przy wyborze nominacji z członkami organizacji. Oscary na 2023, najważniejsze daty, oczywiście, no to termin zgłaszania, no to wiemy. Jak najbardziej, oczywiście 15 marca, panie i panowie, widzimy się na żywo, będziemy oglądali i komentowali wspólnie. Zobaczymy, może nawet się uda, bo to jest w zależności od, oczywiście, niestety, bardzo zależne od mojej pracy. Również skomentujemy sobie na żywo 22 stycznia ogłoszenie nominacji do 98 Oscarów. To byłoby rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, zresztą akurat to lubię. Już tutaj patrzę, co piszecie, gdzie to jest. Proszę bardzo. Dykcję mam dobrą. No rzeczywiście mam bardzo dobrą, a to jeszcze mówię ci, z tym metalem w zębach to już w ogóle. Ale niestety z metalem też się musicie ze mną pomęczyć gdzieś chyba do lutego albo do marca, jeżeli wszystko pójdzie źle. Czy oglądałem Prosiaczka? Czemu to się... Nie chcę zablokować tutaj. Czy oglądałem Prosiaczka? Nie oglądałem z Uniwersum, oglądałem tylko i wyłącznie Kubuśka Puchatka. Cześć Adalet, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Czyżby oni obejrzeli tylko trochę Dune? No może, wiesz co, domyślam się, że to, co wydarzyło się z Duną, było tylko i wyłącznie przyczynkiem, bo to na pewno to nie jest nagle tak, że przez 98 lat wszyscy oglądali wszystko, tylko jeden raz ktoś tam nie oglądał. No nie, po prostu tylko jeden raz ktoś się wygadał w tym momencie, wiesz? Ja się w ogóle dziwię, że do tej pory nikt nie zapytał, no nie teraz, ale wcześniej powiedzmy Wajdy Polańskiego, Kamińskiego, czy chociażby Jana A.P. Kaczmarka albo innych, czy Agnieszkę Holland, czy widział pan wszystkie nominowane filmy? No jakoś tak. Bezsensowna zmiana, bo członkowie Akademii często nie mają możliwości obejrzeć te produkcje, sami pracują, wstępują, piszą scenariusze i tak dalej, więc po co... Wiesz co, motyw jest taki, że te wszystkie filmy, które są nominowane, one są dostępne na tej właśnie wewnętrznej platformie VOD, platformie streamingowej i oni ci tylko wysyłają, powiedzmy, link z loginem, tam powiedzmy z hasłem i ty wchodzisz sobie, oglądasz, wiesz, masz tam 2 godziny wolne, siedzisz sobie na planie w Budapeszcie i ciach, pyk, odpalasz sobie tablet i oglądasz na tablecie. Masz spokój i wiesz, tam załóżmy masz ten 2 miesiące na to, żeby obejrzeć i to też nie wszystkie filmy, tylko filmy w twojej kategorii. Więc umówmy się, że masz tam powiedzmy w ciągu 2 miesięcy do obejrzenia 5 filmów. No to jakoś nie powinno być aż tak bardzo, bardzo źle. Dokładnie, wiesz. Ktoś mnie obserwuje, ktoś patrzy w ogóle, kamera jakaś. To ja jako student filmoznawca robię wszystko, by obejrzeć filmy na czas, a wielkie nazwiska tego nie robią wstyd. No to jest po prostu obciach, wiesz, to jest po prostu jak najbardziej obora. Marcinie, jak zapatrujesz się na Predatora jako protagonistę w Predator Badlands? Ja już od czwartku, tak, z Lincolnem piszę, że zrobię materiał, którym właśnie to omawiam. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Zresztą jest on bardzo, bardzo ciekawy. Mam kilka zarzutów, kilka smaczków. Możliwe, że się zdążę i omówię zwiastun. Filmu nie widziałem, ale bardzo chętnie się wypowiem, nawet ocenę wystawię. No wiesz, to na takiej zasadzie wiem, ale nie powiem. No przecież słuchaj, między innymi ten od Disco Polo, jak on się tam nazywał, od tego zespołu Bayer Full, tak? Też się wypowiadał na temat fotowoltaiki, więc no, skoro nie wiesz, nie znasz się, to możesz jak najbardziej się wypowiadać. Pewnie, że się możesz wypowiadać, każdy się może wypowiadać. Dobra, lecimy dalej. Teraz pora na kilka słów o komiksach, panie i panowie. I zostaniemy póki co w świecie Marvela, bo okazało się, że Blade najprawdopodobniej, panie i panowie, nie powstanie. Najprawdopodobniej został anulowany. A domyślam się, i zapewne taka jest prawda, że Mahershala Ali miał kontrakt pay or play. Często mówiłem o tym, że właśnie takie gwiazdy, no, super gwiazdy powiedzmy z tej filmowej Ligi Mistrzów, mają kontrakty, gdzie mają zapewnione, że
Nieważne, czy film powstanie, czy nie, czy aktor, aktorka w tym filmie wystąpi przez 5 minut, czy przez całą produkcję, ma zagwarantowaną kasę. Tak na przykład Arnold za Terminatora 3 dostał bodajże 20 albo 25 milionów dolarów, nawet jakby się nie pojawił zbyt dużo. Johnny Depp przecież za trzecią część filmu o fantastycznych bestiach i tak dalej, też dostał pieniądzury, mimo że ani sekundy w tym filmie nie pojawił się, więc rzeczywiście tak to jest. Koniec Łowców, nowy Blade nie powstanie, Delroy Lindo tłumaczy dlaczego, podaje nam Deadline. Już jakiś czas temu informowaliśmy, że nowa wersja Blade'a stoi pod wielkim znakiem zapytania. Marvel usunął ze swojego kalendarza premier, a z wielu stron dało się słyszeć, że studio zdecydowało się zrezygnować z prac nad projektem. Dziś aktor Delroy Lindo, który miał pojawić się w filmie, postanowił zabrać głos w sprawie niepewnej produkcji. Proszę bardzo, tutaj widzicie Delroya, to jest właśnie on. Co powiedział? Pretekstem do rozmowy z dziennikarzami była niedawna premiera filmu Grzesznicy Ryana Cooglera. Delroy Lindo poza pytaniami na temat ostatniego projektu zabrał także głos w sprawie nierealizacji Blade'a. W rozmowie z Entertainment Weekly aktor przyznał, że film kompletnie się wykoleił. Kiedy przedstawiciele Marvela się ze mną skontaktowali, wydawali się naprawdę zainteresowani moim wkładem. W rozmowach, które prowadziłem z producentami, scenarzystą i ówczesnym reżyserem, zmieniało się to już bodajże 3 razy. Wszystko wskazywało na otwarte podejście. To było ekscytujące, zarówno koncepcyjnie, ale i w kontekście mojej postaci, która miała się ukształtować. A potem z jakiegoś powodu wszystko się po prostu wykoleiło. To teraz mi się wydaje, panie i panowie, idealnie by się nadał cytat z Killera. Siara mówiący do Wąskiego, to co się stało, że się wykoleiło. W dalszej części wywiadu Lindo przyznał, że do obsady Blade'a został zatrudniony, by wcielić się w postać kojarzącą się z Marcusem Garveyem, historycznym przywódcą politycznym, propagatorem czarnego nacjonalizmu i panafrykanizmu. I właśnie poszła się grzmocić monetyzacja na tym filmie. Nie mówiąc już, że miał być to dosłowny zwolennik Garveya. Chodziło raczej o filozofię tego człowieka jako etos i to, co nim kierowało. To była postać, którą podobnie jak w Grzesznikach współtworzył wspólnotę. Był liderem tejże społeczności, wyjaśnił aktor. Przypomnijmy, sekundka pauza, bo tutaj jest zwiastun. Przypomnijmy, w lipcu 2019 podczas Comic-Conu w San Diego Marvel ogłosił, że ruszyły prace nad nowym Blade'em z Maharshą Ali w tytułowej roli. Pierwotnie zdjęcie miało rozpocząć się we wrześniu 2021 w Atlancie. Od tamtej pory nad scenariuszem filmu pracowali już mnóstwo rzeczywiście nazwisk. Za stanowisko reżysera popiastowali Bassam Tariq, Jan Damange i Kari Fukunaga. Z projektem oprócz Alego byli również związani tacy aktorzy jak Mia Goth, Aaron Pierre i Delroy Lindo. Do tej pory powstały 3 pełnometrażowe filmy o przygodach Blade'a. We wszystkich główną rolę zagrał Wesley Snipes. Zgadza się, pojawił się jeszcze Wesley Snipes oczywiście w roli Blade'a w najnowszym Wolverinie i Deadpoolu. Czy jestem zdziwiony? Nie. W ogóle nie jestem zdziwiony, w ogóle mnie to nie rusza. To jest oczywista oczywistość, że to się tak dzieje. Mam nadzieję, że może się wydarzy, ale tak jak powiedział Wesley Snipes w Blade'zie, można powiedzieć parafrazując Nieśmiertelnego, tak? There can be only one. Tylko i wyłącznie jeden Blade do tej pory się pojawił, więc tak to jest. Marcinie, cieszę się, że masz tak dobry humor, jak i wczoraj, pisze Zniczu. Dziękuję bardzo, Zniczu wczoraj z nami oglądał właśnie Romulusa, obcego Romulusa, także zapraszam już za 2 tygodnie, kiedy będziemy oglądać kolejny film, oczywiście na starym kanale, czyli Marcinowe recenzje ekstra. Ale czemu mi to jest zniknęło? Proszę bardzo, dalej zostajemy w świecie komiksów. Tym razem tak, 5. faza, panie i panowie, 5. faza Marvela, czy tam MCU, no nie będę czarował, jest słaba. Jest delikatnie mówiąc bardzo, bardzo zła i to, co się tak naprawdę dzieje po 4 Avengerach, no nie napawa optymizmem. Ale z jakich filmów i seriali składa się 5. faza? Akurat to jest artykuł Filmwebu, więc będzie super, będzie dobrze napisane. Dla wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić, z jakich filmów i seriali składa się 5. faza, przygotowaliśmy szczególnie zestawienie. Zanim się z nimi zapoznacie, obejrzyjcie zwiastun. No nie będziemy oglądać zwiastunu, bo nie możemy, ale tylko kilka produkcji przeskoczymy. 5. faza, no to oczywiście Ant-Man i Osa. Jak widzicie, piszę w ogóle, wpisujcie tytuły filmów i jaką daliście ocenę w skali 1-10. 1, czyli dno, 10, czyli super. U mnie jest tak, że 1-5 to jest odradzam, 6-10 polecam. Ant-Man i Osa Quantumania 5 ja dałem. Strażnicy Galaktyki część 3 8 dałem. Co dałem? Marvels. No dałem 3/10, zresztą średnia jest troszeczkę wyższa. Deadpool i Wolverine 8.
Też mówię oczywiście już bez bicia, nie widziałem wszystkiego, to już zobaczycie zresztą. Kapitan Ameryka, Nowy Wspaniały Świat, 5 dałem. Thunderbolts, no jeszcze nie widziałem, bo oczywiście czekam na to. Faza ekranowa uniwersum Marvela, czyli seriale. Tajna Inwazja, Secret Invasion, dałem 3/10, to jest po prostu totalne dno. To jak oni to zrobili, jak pozmieniali te wszystkie rzeczy, to aż się nie chce pomyśleć, że w czwartych Avengerach to rzeczywiście nie jest Brody, tylko szkoda gadać. Loki dałem 9, bo według mnie to jest genialny serial, po prostu coś pięknego i czekam na kolejne. A gdyby dałem 8, Echo nie polecam, dałem 4, Agata, to zawsze Agata, pewnie, że tak, jak najbardziej dałem 7, Spider-Man Przyjezdny Pająk z Sąsiedztwa nie widziałem, Daredevil dałem 7, według mnie dobry jest, nie porwał mnie tak bardzo, powiem, jak to, co widziałem w Netflixie wiele lat temu, ale rzeczywiście jest ciekawie. Ironheart, no to wiadomo, że jeszcze nie i to by było na tyle, panie i panowie. Także rzeczywiście ta faza nie wygląda super świetnie. Ostatni Marvel, który widziałem, pełnometrażowy, to Shang-Chi. No wiadomo. Wybiera się na nowe Oszukaj Przeznaczenie. Wierzysz w to, że może być film godny serii? Wybieram się? No oczywiście, że tak. Muszę umówić, ponieważ w cyklu kultowe horrory jak najbardziej to się pojawiło, więc zgadza się, to będzie. A czy myślę, że film może być godny? Wiesz co, w zależności mogą pójść w dwie strony. Mogą pójść w stronę powiedzmy krzyku, gdzie to będzie rzeczywiście fajnie, ciekawie, a mogą pójść w stronę Halloween, gdzie powiedzmy to będzie dno, albo co gorsza, teksańskie masakry. No zobaczymy. Wydaje mi się, że na dwoje babka wróżyła. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Tylko przypomnę, panie i panowie, że dzisiaj gadam o tym, co tam w Hormudzie, fajne rzeczy. A jeżeli chcesz, nie tak znowuż, tak, o proszę bardzo, tak ładnie, zostać wspierającym, proszę bardzo, wystarczy, że zeskanujesz kod i jak najbardziej będzie mi niezmiernie miło. Dobra, lecimy dalej, panie i panowie. Co tu teraz mam dla was przygotowanego? Tak, pogadamy trochę o Maxie, tylko akurat o Maxie, a nie o Maxie powiedzmy jakimś tam innym. Platforma Max, to samo co zrobił wcześniej Netflix, to samo co zrobił wcześniej Disney. Nie, tak to mi się nie podoba. To schowaj. O, tak, dużo lepiej, rzeczywiście. Otóż Max idzie w ślady Netflixa i Disneya. Panie i panowie, Warner Brothers Discovery walczy ze współdzieleniem kont, jak podało nam ładnie Variety. W ogóle to logo, jak mają... Wiecie, ja nie jestem ekspertem, ale to akurat nie tym razem. Warner Brothers Discovery rozpoczęło nową fazę walki z procederem dzielenia się kont na platformie Max. Nowe działania to kopia tego, co wcześniej zrobiły platformy Netflix i Disney. W skrócie, nie wiem, czy to będzie wyjaśnione w artykule, bo żadnego z dzisiejszych artykułów jeszcze nie czytałem. Chodzi o to, żebym na przykład ja nie udostępniał Lancelowi swojego hasła, tak, żebyśmy we dwóch korzystali z tego samego konta, żeby mniej płacić, prawda? Potem zamiast powiedzmy każdy z nas na przykład płaci po 50 zł, składamy się po 25, jest w porządku. No nie. W tym momencie już nie wolno, trzeba samemu zapłacić. Platforma Max wprowadza opcję dołączenia dodatkowej osoby do już istniejącej subskrypcji. Dodatkowy członek to w Ameryce koszt $7,99 miesięcznie. Cena ta jest stała i nie zależy od planu wykupionego przez podstawowego subskrybenta. Osoba, która dołącza do istniejącej subskrypcji, otrzyma własny login i jej prywatność będzie zachowana niezależnie od podstawowego konta. Osoba może oglądać rzeczy jednocześnie wyłącznie na jednym urządzeniu. W przypadku, gdy opcja z Extra Member by chciała skorzystać, osoba, która dotąd współdzieliła konto, to Max zapewnia dodatkową funkcję transferu swoich ustawień i historii oglądania na nowe konto. To kolejna z dużych platform streamingowych, która zdecydowała się na tego rodzaju sposób walki i tak dalej. No to jest po prostu jak dla mnie głupota, bo nie wygrają. Nie ma szans, nie wygrają, bo my rzeczywiście tak czy jak coś możemy wymyśleć. Z tego co pamiętam, Krzysiu Lesiu kiedyś policzył, że gdyby tylko zebrać te platformy streamingowe najbardziej popularne, nie wszystkie, bo na przykład ja tu mam listę wszystkich platform streamingowych, to ich jest rzeczywiście bardzo dużo. Gdzie to jest? Pokaż mnie się tutaj. A nie chcę się, bo przyklejone jest. Mam w tym momencie 12 platform mam zapisanych, czyli jest pewnie około 16-17, to tam jest bodajże 500-600 zł miesięcznie, tylko za platformy streamingowe VOD, więc jak dla mnie to jest głupota, że coś takiego wymyślałem, no ale akurat tak to rzeczywiście jakoś sobie zrobili. Już tutaj patrzę. Jeszcze kilka kozaków znajdzie i Blade zrobią, trzeba poczekać, aż będzie to pachniało pieniążkowo. Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu trzeba wziąć i gadamy cały czas o Obcym, to zrobić dokładnie co jest z Obcym i z Predatorem, wiesz, że dostaliśmy ludzi, którzy stworzyli te filmy, bo to są pasjonaci
tychże postaci. Fede Alvarez był wielkim pasjonatem Obcego i właśnie chciał powiedzieć ten film po tej scenie, którą zobaczył w drugiej części Obcego, jak najbardziej. A Trachtenberg jest wielkim fanem Predatora, dlatego nam dał świetnego Prey, dlatego tutaj robi w tym momencie 2 kolejne produkcje, czyli Badlands, a także Killer of the Killers, który będzie antologią, to tak naprawdę będą 3 krótkie filmiki. I rzeczywiście tego potrzebujemy. Nie jakąś gównianą korporację, która tam, wiesz, mamy wziąć tego i tak dalej. Pomyślcie w tym momencie, ile już zostało wydanych milionów, nie tysięcy, ale milionów dolarów na tego Blade'a. Potem się ludzie zastanawiają, jak to jest, że ten film ma taki, a nie inny budżet. No właśnie w ten sposób, że nagle okazuje się, że Delroy Lindo miał na przykład podpisany kontrakt i miał umowę. I to, że do tego kręcenia tego filmu nie doszło, to nie jest jego wina, to jest po prostu wina studia, ale jemu trzeba zapłacić. Trzeba zapłacić Maharshi. Mówiłem wam dopiero, ilu było scenarzystów, mówiłem, ilu było reżyserów. Oni wszyscy dostali pieniądze, bo rozstali się nie z tego względu, że oni nie chcieli, tylko na przykład, że studio się nie podobało ich pomysł, koncept i tak dalej, i tak dalej. Więc zamiast takie rzeczy omówić wcześniej, na zasadzie, słuchaj Skruch, masz wyreżyserować ten film. Jak ty to widzisz? No to ja mówię, widzę to tak, Blade zrobi to. Aha, rzeczywiście nam się nie podoba to, nie podoba się, nie? A oni mówią, dobra, nam się podoba, nie? Potem przychodzi to do kręcenia, ale czemu tak chcę zrobić? Bo tak jest mój pomysł. A nie, to my tak nie chcemy, wynocha. Ale trzeba zapłacić, więc to jest po prostu bzdura, wiesz, to jest po prostu bzdura. Potrzebujemy więcej fanów gatunku. Jeśli chodzi o nowe szukać przeznaczenie, to scenarzystami są scenarzyści nowych Krzyków, więc może być dobry film. No zobaczymy, rzeczywiście jakaś tam jest opcja. Zaczynasz kolekcjonować filmy z serii Obcy i bardzo dobrze. Ja mam gdzieś a sekundkę, zaraz zobaczę, gdzie ja tu mam, bo teraz po tym jak pozmieniałem, to nie pamiętam, gdzie mam filmy sci-fi. Ale chyba tutaj. Jak jest Predator, to jest i Obcy. Jest i tak. Mam taką fajną paczkę. Właśnie to jest kwadrologia. To są te filmy oczywiście z Ellen Ripley. I żeby było śmiesznie, to jest to 4 filmy, ale to jest aż 8 płyt, ponieważ każdy film ma, oprócz tego, że ma, żeby widać, że ma film, to jest jeszcze druga płyta z bonusem, wiesz, i to jest taka świetna sprawa i to mi się bardzo podoba, nawet jest 9 płyt, bo jest jeszcze jedna dodatkowa z dokumentami i tak dalej, i tak dalej. Zresztą panie i panowie, wybiło 2000, więc w weekend poprzedzający wyjazd na urlop, bo akurat domyślam się i tak zawsze to jest, że live, kiedy wam prezentuję moją kolekcję, jest bardzo, bardzo długi, tak powiedzmy przeważnie to trwa około 4 godzin, zrobimy sobie właśnie odcinek, kiedy pokażę wam dokładnie, jak wygląda teraz moja kolekcja. Darcie Marcinowi pieniądze i swobodę twórczą, mówię to wam, dostaniemy najlepszego Predatora w historii. Pewnie, że tak, nauczyłem się na błędach na tym, jak zrobiłem źle swojego Predatora, można zrobić lepiej. Pamiętam odnośnie Daddy's Head, jak najbardziej zanotowałem sobie wczoraj, zniszczył, dziękuję bardzo. Dobra, panie i panowie, lecimy dalej. Co teraz? Premiery. Tak, premiery Netflixa na 2025 maj, tymże razem. Już wam tutaj pokazuję, co oni tam nam zaprezentowali. Nie są to wszystkie premiery, akurat wybrałem artykuł, który tylko prezentuje najciekawsze. Więc nie będę mówił o każdego filmu, tylko lecimy dalej. 1 maja Pearl, panie i panowie, 2022 rok, z Miją Goff, wiadomo, nawet chyba recenzja tego jest na kanale. Dalej, pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Co to mamy kolejny film? Tutaj proszę bardzo jest, można z reżyną Hall, komedia. Pewny kandydat jak nie zostać prezydentem z Hugh Jackmanem i Verą Farmigą. Biografia, dramat, proszę bardzo, więc też wygląda nie najgorzej. 4 pory roku. Kto tym razem? Komedia romantyczna, Steve Carell, to akurat ja niekoniecznie jestem wielkim fanem ostatnich czasów właśnie komedii romantycznych. Kleks, wynalazek Filipa Golarza. Wiecie, że ja żadnego z tych nowych Kleksów nie widziałem, ani tego, oczywiście tego wcześniejszego, no ale może będzie na Netflixie, może sobie obejrzę, jeżeli nie będzie blokady geograficznej. 7 maja. Dalej, Dzielnica Strachu, kryminał, oczywiście polski. Kolejne odcinki. Co mamy dalej? Zagubiona kula 3 i akurat to jest akcja i to jest film, Belle Perdu, może francuski, nie mam pojęcia, panie i panowie. 8 maja Na zawsze, Forever, melodramat. 9 maja to Babcie, komedia dramat z Vincem Vaughanem i Susan Sarandon, więc obsada przynajmniej w tym aspekcie jest dobrze. 15 maja to jest Bet, psychologiczny thriller dramat, więc mnóstwo rzeczywiście takich produkcji. Tutaj jest dramat, komedia Pernil. Miłość, śmierć i roboty.
Kolejna animacja dla dorosłych, sci-fi horror, Tougher Grace, Mary Elizabeth Winstead, więc rzeczywiście wygląda całkiem ciekawie. Rezerwat, proszę bardzo, kolejny film. A 16 maja to Rodzice Kibice, sportowa komedia, Łykając złoto, kostiumowy melodramat. 22 maja to Sirens, Julianne Moore i Megan Fahy. Proszę bardzo, czarna komedia. Dużo takich kolorowych słów dzisiaj pada. 23 maja, Ja nie zapomnę, dramat, komedia, romans, więc jak widać akurat taka pora. Big Mouth, czyli serial, animacja dla dorosłych. Ulice strachu, Królowa balu, panie i panowie, z Indią Fowler i Susan Son. I 30 maja kolejny film, La Vivuda, coś tam dalej. Wiadomo, już kolorów dzisiaj było wystarczająco dużo, panie i panowie. To są propozycje od Netflixa, ale akurat tylko i wyłącznie od Netflixa, bo nie mam żadnych informacji właśnie na temat ani pozostałych, panie i panowie, produkcji. Więc tak to jakoś wygląda. A ja przypominam, że oglądamy sobie dzisiaj, gadamy o tym, co tam w Formudzie, panie i panowie, a jeżeli jeszcze nie daj suba, to jak najbardziej daj suba. Oczywiście, że tak, łapa w górę i dzwonek z opcją wszystko. Trylogia, wiadomo, prawdziwego kinomania. Bo próbuję przynajmniej publikować bardzo, bardzo często. Już tutaj patrzę, co piszecie. Nie, jeszcze Until Dawn nie widziałem. Jeszcze nie widziałem. W zeszłym tygodniu miałem drugie zmiany, więc tak naprawdę bardzo ciężko jest cokolwiek zrobić, bo akurat u mnie kino już nie jest otwierane wcześniej, tak jak dawniej było, że otwierali o 12, można było pójść na ten seans, kiedy wiesz, dzieciaki są jeszcze w szkole, a nie muszę iść do pracy, ale w tym momencie już nie. Gratuluję za serię Obcego i ja mam wszystkie filmy z Obcego już od dawna. No i bardzo ładnie, Jason. Na miłość, śmierć i roboty czekam, to antologie są świetne. No ja tak akurat też lubię antologie. No mówię, Predator, Killer of Killers, to też będzie antologia. To też będą 3 właśnie krótkie filmiki, więc powinno być ciekawie. Tam akurat będzie Predator walczył z Wikingami w trakcie II wojny światowej i chyba gdzieś tam coś tam jeszcze akurat. Dobra, lecimy dalej, bo to jest informacja, którą bardzo, kiedy zobaczyłem, bardzo byłem zdziwiony i zafascynowany. Akurat to przeczytałem to kilka dni temu na Twitterze. Bolek i Lolek wracają w przygotowaniu film kinowy. Proszę bardzo, panie i panowie. Jest to artykuł od wirtualnych.media.pl. Wygląda na to, że po wielu latach znów są plany przywrócenia postaci Bolka i Lolka polskim widzom. Jak donosi portal Wirtualne Media, w przygotowaniu jest film kinowy z kultowymi bohaterami w rolach głównych. Projekt nosi tytuł Bolek i Lolek Sekret Eldorado. Pięknie, że tak. Bolek i Lolek to para najsłynniejszych postaci w historii polskiej animacji. Twórcami bohaterów był Władysław Nechrebecki, dla którego inspiracją byli jego własni synowie. Idea cyklu była prosta. Bolek i Lolek to chłopcy, którzy przeżywają podwórkowe przygody inspirowane literaturą młodzieżową i filmami. W ich zabawach rzeczywiście zacierała się fikcja. Większość odcinków pozbawiona była dialogów. Ale też były filmy pełnometrażowe. I teraz uwaga, będzie troszeczkę dziwnie, ale osoby, które są na czacie, a które widziały w kinie film pełnometrażowy o Bolku i Lolku, piszą ja. Tak jak pan Marcin Skruch. W nieistniejącym już kinie. To było kino Kosmos, nie Kosmos. Krakus. Świat ujrzał pierwsze przygody Bolka i Lolka w 1963 roku. Nakręconych zostało ponad 150 odcinków. Ostatnie filmiki zrealizowano w 1986 roku. Planów powrotu postaci było wiele. W 2005 roku pisaliśmy nawet o tym na stronach Filmwebu, o planach filmu kinowego inspirowanego odcinkiem z 77. Wielka podróż Bolka i Lolka. Jak donoszą wirtualne media, za projekt zatytułowany Bolek i Lolek Sekret Eldorado odpowiada Under Sky Tower. Szefowie studia zapowiadają przygodę pełną animacji, akcji i humoru. Patrzcie. Ideą jest stworzenie uniwersalnej opowieści, która spodoba się widzom w każdym wieku. Film ma trafić do kin w 2028 roku. No i super. Ja akurat pamiętam właśnie, że to Bolka i Lolka na Dzikim Zachodzie widziałem w kinie. Więc rzeczywiście było super. No dobrze, no rzeczywiście fajnie. Pamiętam, że akurat tutaj był wielki problem z prawami autorskimi. To dlatego właśnie nic przez wiele lat się nie działo z Bolkiem i Lolkiem i akurat czekaliśmy cały czas, a to na szczęście się udało i rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobrze. A ja chcę Torgala. No, Lancel, nie tylko ty chcesz Torgala, wiesz, no. Mówimy o tym przy okazji Wiedźmina, że Torgal by się zdał jak nic, po prostu byłoby super.
Cześć i czołem, w roli tego mniejszego proponuję Jarka z tego wyższego Donalda. Pewnie, że tak, niech będą normalnie, tylko że wiesz, ten problem jest, że oni tutaj są braćmi, są dosyć fajnie się dogadują, ale z drugiej strony, skoro są to zarówno Jarek, jak i Donald mają doświadczenie filmowe, bo Jarek przecież wiadomo, że występował o dwóch takich co księży, a Donald też tam występował w jakimś dokumencie chyba nie o przystanku Woodstock, tylko o Jarocinie mi się wydaje, także jak najbardziej nie. Bo w Szninkela nie wierzę, zbyt ostry na ekranizację. Wiesz co, jeżeli powstanie, a są wszelkie ku temu plany, bo już naprawdę powiedzieli, że powstaje, że już się rozpoczęła praca przy okazji filmu Lobo, więc może coś tutaj się dzieje. No oczywiście Lobo musiałby pewnie zarobić więcej pieniędzy, a poza tym, czy ja wiem, czy Szynkel tak jest bardzo popularny, no to już jest, wiesz, inszość można byłoby rzec, no ale to zobaczymy. W ogóle pozostaniemy przy animacjach, mam nadzieję, bo akurat domyślam się, że folwark zwierzęcy, który będzie kręcił Andy Serkis, również będzie to animacja. W jakiej technice będzie zrobiony, zobaczymy. No, wiadomo, że Andy Serkis jest to facet, który jest raczej bardzo dobrze znany z technologii mocap, tak? Czy to Planeta Małp, czy to chociażby Gollum, no ale zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie folwark zwierzęcy, Seth Rogen jako Napoleon, Andy Serkis ze starami produkcji, podaje Variety. Wszystko wskazuje na to, że zanim na ekrany trafi The Hunt of Gollum, zobaczymy inne dzieło wyreżyserowane przez Andy'ego Serkisa. Na etapie postprodukcji jest animowana adaptacja folwarku zwierzęcego, alegorycznej baśni George'a Orwella. Naprawdę uwielbiam folwark zwierzęcy, zresztą bardzo często lubię posługiwać się cytatami z tejże produkcji, właśnie z tejże książki. Stojącemu za sterami produkcji Andy'emu Serkisowi udało się zgromadzić imponującą obsadę. W roli Napoleona, wzorowanego na pewnym Józefie Wąsatym, który przyjmuje władzę nad tytułowym folwarkiem, usłyszymy Setha Rogena. Pozostali bohaterowie przemówią głosami Gaetana Materazzo, Steve'a Buscemiego, Glenn Close, Laverne Cox, Kierana Culkina, Woody'ego Harrelsona, Jima Parsonsa, Kathleen Turner i Iman Vellani. Jim Parsons to domyślam się też Sheldon z teorii, pewnie, że tak. Autorem scenariusza jest Nick Stoller, wśród producentów są bardzo fajni, znani ludzie. No i jest to świetna sprawa, bardzo dobrze. Tylko jak to rozegrają w Polsce? Czy dostaniemy w Polsce rzeczywiście wersję dubbingowaną, czy nie? No ja bym miał to przewagę, bo ja w Irlandii dostanę po angielsku, więc w porządku. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, skoro o tym mowa, no to my na przykład Psi Patrol dostaliśmy wersję dubbingowaną, ale już nie amerykański angielski, tylko brytyjski angielski. Nawet Wiktor się mnie pytał, mówi, tato, czemu on tak dziwnie mówią? No więc zobaczymy, może się okazać, że nie usłyszę Setha Rogena, Glenn Close czy Jima Parsonsa, tylko usłyszę jakichś brytyjskich on. A skąd znamy Serkisa? Z wielu produkcji, to nie ma co właśnie mówić. Tutaj King Kong mówiłem już wcześniej, Batman, tam grał przecież rolę Alfreda, Planeta Małp, Władca Pierścieni i tak dalej, a tego już zapauzujemy, bo rzeczywiście nie może sobie lecieć zwiastun tak, tak, bo rzeczywiście prawa zaraz wyskoczą. Już patrzę, co tutaj piszecie. Tak, Donald śpiewał to było jakaś świąteczna czy charytatywna wersja, charytatywny odcinek Szansy na sukces. Tak, rzeczywiście była. Marcin, czy myślisz, że filmy gore przebiją się, będą bardziej popularne niżeli są? Nie, mi się wydaje, że filmy gore już miały swoje 5 minut. Co prawda, no tak, teraz mamy Terrifiera, zresztą niedługo reżyser i aktor pojawił się na Comic-Conie w Dublinie, żeby było śmiesznie. Słuchajcie, jest motyw taki, można zrobić sobie sesję, zdjęcie z aktorem, bodajże zdjęcie z aktorem kosztuje 50 euro, następnego dnia jest zdjęcie z aktorem, ale już ucharakteryzowanym na arta i to zdjęcie kosztuje 80 euro, także, ale nie, no mi się wydaje, że nie. To bądź cierpliwy, Łukasz, Lobo jest teoretycznie w produkcji, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale wiadomo, Blade anulowany, więc Lobo też można kiedyś wykopać. Tylko tego Bolka i Lolka mogliby zrobić przy użyciu tradycyjnej rysunkowej animacji, a nie wyglądającej jak animacji Flash. Tak, zgadzam się. Ja chcę standardową, starą 2D, którą rzeczywiście bardzo, bardzo lubimy. Andy Serkis jak i Charlie Cox podkładają głos w nowej grze Clair Obscur Expedition 33, która miała premierę w czwartek i okazała się hitem. Świetna, wzruszająca i mocna historia. Już gram. No rzeczywiście, ja może Charlie Cox, no pewnie, że tak. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze. To rzeczywiście było wypisane na ścianie bodajże Obory. Tak mi się wydaje, że akurat tam to było napisane. No chyba tak to akurat rzeczywiście było zrobione. Panie i panowie, jeszcze pogadamy, mamy jeszcze Gwiezdne Wojny i Obcy Kontemplator nam zostało, bo to rzeczywiście jest ważna sprawa. A jeżeli się podoba, no pewnie, że tak. Jak się podoba, to jak to mawiają panowie z kanału meczyk.pl, nakarmcie algorytm, dajcie łapkę w górę.
albo udostępnicie, to będzie jeszcze lepiej. W ogóle widzę, że pełnymi krokami zbliżamy się do 17 000 subów, więc co tu dużo gadać, panie i panowie, pewnie jakiś tam odcinek z cyklu Q&A zrobimy, bo to ja 17 do 14, co ja gadam, bo jest 13 912, więc pewnie do końca miesiąca może będzie ciężko, ale może będzie niedługo. Zobaczymy, pożyjemy. Dobra, teraz panie i panowie, Gwiezdne Wojny. Słów kilka? Pewnie, że tak, bo można zawsze. Star Wars od twórcy Deadpoola i Wolverina wyciekła fabuła. Akurat o tym już pisałem na swoim Twitterze, no ale no niech będzie. To jest akurat artykuł CBR. I mówię, czy są artykuły, żeby potem ktoś mi nie zarzucił, że kopiuję i nie mówię, i to, że jak swoje, że podaję, a potem się okazuje, że to jest kradzież. Bo ostatnio jest afera na Twitterze. No ale dobra, lecimy dalej. Podczas odbywającej się niedawno w Japonii imprezy Star Wars Celebration poznaliśmy oficjalny tytuł i datę premiery widowiska, które nakręci Sean Levy. Teraz do sieci trafiły nowe szczegóły dotyczące fabuły i obsady. Oficjalnie o Star Wars Starfighter wiemy tylko tyle, że jedną z głównych ról zagra Ryan Gosling, a premiera zaplanowana na maj 27. Wiemy również, że akcja obsadzona jest 5 lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. Jednak film ma stanowić samodzielną historię, która nie będzie częścią sagi Skywalkerów. Teraz po sieci krążą informacje na temat fabuły. Podobno głównym bohaterem będzie 15-latek, a Gosling zagra jego wuja. Razem muszą uciekać przed parą zawziętych złoczyńców. No zobaczymy. Lucasfilm zaproponowano rolę złoczyńców. I słuchajcie, o tym już akurat robiłem shorta i on się dosyć fajnie kliknął. Jesse Plemons powiedział, że nie jest zainteresowany. Jodie Comer nie chciała. Mickey Madison również. Ofertę udziału w produkcji odrzuciły również Sarah Snook. I wbrew temu, co ktoś napisał w komentarzu, ona nie miała być matką generała, admirała Snooka, to jak tam zwał go, tak zwał, która miała zagrać matkę 15-latka, oraz Greta Lee, która miała przypaść ważna drugoplanowa rola właścicielki kantyny. Levy pracuje nad fabułą filmu wspólnie z Jonathanem Tropperem od 2022 roku. Budżet produkcji ma być dużo niższy od poprzednich części. No bo się sparzyli, więc rzeczywiście... Czy czekasz na widowisko Star Wars Starfighter? No w tym momencie niespecjalnie. Jakoś, czy obejrzę? No oczywiście, że obejrzę, bo to trzeba wziąć i odhaczyć. Można powiedzieć, ostatnimi czasy popularny jest taki zwrot właśnie w mediach społecznościowych. Obejrzałem, przeczytałem, wysłuchałem, żebyś ty nie musiał. No akurat rzeczywiście coraz częściej niestety są takie rzeczy, że chyba bardziej z kronikarskiego obowiązku musimy tam wziąć gdzieś, odhaczyć i dziękuję bardzo, bo różnie z tym wszystkim bywa. Ale czy zobaczę? Tak, zobaczę, ale czy będzie muszę obejrzeć? Nie muszę obejrzeć, zdecydowanie nie muszę obejrzeć, po prostu chcę obejrzeć i to wszystko. I tak to jest. Ale teraz kolejny artykuł, tak naprawdę, który nie jest informacją, tak jak tutaj dzisiaj większość jest, oprócz pewnie w 5. fazy MCU, ale w jakim filmie spotkają się znowu Obcy i Predator? Jest kilka możliwości. Ja już wam o tym mówiłem przy okazji filmu zarówno Prey, a później po Obcy Romulus, kiedy to Fede Alvarez powiedział, że on bardzo chętnie by zrobił takowy film. Tak samo by rzeczywiście przecież powiedział Dan Trachtenberg. Więc słuchajcie, tutaj jest to artykuł, chciałem powiedzieć własny Filmebu, ale nie, akurat jest to artykuł z Bloody Disgusting, a także Empire Online. Autorem jest Jakub Popielecki. Czyli domyślam się, że Jakub Popielecki to jest ten stażysta, który tam to wziął i przeczytał te 2 artykuły i potem elegancko stwierdził, no to teraz trzeba je przeczytać, przetłumaczyć. Czy czeka nas powtórka z 2 części Obcy kontra Predator? Fede Alvarez pisze scenariusz kontynuacji Obcego Romulusa, a Dan Trachtenberg przygotowuje się do premiery widowiska Predator Strefa Zagrożenia. Aha, czyli Badlands to jest strefa zagrożenia. I wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ich serie są na kursie kolizyjnym. Czego nowego dowiedzieliśmy się o tych projektach? No już patrzymy. W wywiadzie dla magazynu Empire Fede Alvarez ujawnił, jaki jest status kontynuacji Obcego Romulusa. Przepraszam bardzo. Obcego Romulusa. Rodo Sayes pracuje ze mną nad tym filmem w tej chwili. Jesteśmy podekscytowani możliwościami w Romulusie. Wyczerpaliśmy wszystkie elementy, które sam chciałem zobaczyć i przywróciliśmy szereg dawno niewidzianych rzeczy. Gdziekolwiek udamy się teraz, będzie to podróż na nieznane wody. Alvarez potwierdził też, że obecny plan jest taki, że bohaterami filmu będą 2 postacie, które przeżyły poprzednią część, czyli Rain,
a także Andy. Myślę, że to będzie ekscytujące podążyć za postaciami, które znamy z tego filmu do miejsca w serii Obcy, w jakim jeszcze nie byliśmy, odkrywając rzeczy, które jeszcze nie widzieliśmy. Kierunek, w którym może pójść historia, ujawnił w ostatnim odcinku podcastu The Hot Mike, reporter Jeff Snyder. Zdradził on, że z tego, co słyszał w scenariuszu kontynuacji Romulusa, pojawi się Predator. Nie wiadomo jednak, czy kosmiczny drapieżca odgrywa dużą rolę w fabule, czy jednak pojawi się epizodycznie jako przedsmak i zapowiedź dalszych przygód. W zeszłym roku Fede Alvarez zasugerował, że powinni razem z Trachtenbergiem nakręcić nową odsłonę Obcy kontra Predator. Czyżby faktycznie zmierzali w tym kierunku? W końcu jest dobrze, ponieważ to, co się dzieje w zwiastunie do nowego Predatora, sprawia, że połączono już w tym momencie uniwersum, bo one tak, wiem, że był wcześniej Obcy kontra Predator Paula W.S. Andersona, z którego to właśnie jest ta grafika, ale po latach się okazało, że zarówno Obcy kontra Predator, a także Obcy kontra Predator Requiem nie są kanoniczne, więc to, co się tam wydarzyło, po prostu to jakby nie miało miejsca. W ogóle nie istniało, więc teraz piszemy to od nowa, a tutaj się okazuje, że android grany przez Elle Fanning jest androidem, który jest wyprodukowany przez Weyland-Yutani. Zresztą to samo, co się działo w Obcym Romulusie z Andym, jak mu się białka oczy wyrzuciły do góry nogami i było pokazane właśnie logo firmy, to samo się akurat dzieje w zwiastunie, więc zobaczymy, jak to będzie. No, ja jestem bardzo podekscytowany i powiem wam tak, ja daję do 5 lat. I rzeczywiście fajnie, że się w końcu ogarnęli, bo dali ciała. Rzeczywiście widać, że Disney tym, że wrzucił Predatora Prey w Stanach Zjednoczonych na Hulu, w Europie na Disney+, że plują sobie w brodę, bo rzeczywiście to im przeszły grube miliony. Domyślam się, że pewnie ponad 100 milionów im przeszło koło nosa, bo można było rzeczywiście pociągnąć fajną kasę z tego względu. Więc teraz Romulus też miał być przecież na Hulu, ale bardzo szybko zmieniono pomysł, że będzie właśnie w kinie, dlatego że Prey tak sobie fajnie poradził. I tak samo mamy teraz Badlands, że będzie Strefa Zagrożenia, że będzie też wrzucony do kina. No super, świetnie, bo wydaje mi się po latach niebytu i tak powiem tak z przymrużeniem oka, że od czasu drugiego Predatora aż do Prey, to chyba najlepszym Predatorem był film Predator Czas Celtów, bo rzeczywiście zarówno Predatorzy nie są najgorsi, ale to, co dostaliśmy kilka lat później od Shane'a Blacka, czyli The Predator, czyli Predator, to po prostu woła o pomstę do nieba i to rzeczywiście do niczego się nie nadawało. A w filmie Predator Prey, właśnie to jest Prey, no ale wiecie, o co chodzi, no jest super i mam nadzieję, że tutaj będzie w innym kierunku, co jest też fajnego. Widać że w tym zwiastunie, że honorują w pewien sposób to, co się działo wcześniej, no bo to jest jedna ze scen, kiedy mamy pokazane tę, powiedzmy, pomieszczenie z tymi trofeami, no to jest niemalże kopia tego, co Stan Winston wymyślił przy okazji drugiego Predatora, kiedy tam właśnie na jaju wrzucił czaszkę ksenomorfa, była czaszka człowieka, tam zresztą w ogóle jest taka jedna czaszka wyglądająca jak dinozaur, a też jedna czaszka, która wygląda jak Obcy z filmu Dzień Niepodległości Rolanda Emmericha, więc rzeczywiście bardzo to ciekawie wygląda. No słuchajcie, czy jesteście podekscytowani nowym Predatorem? Jak to wygląda u was? No bo ja rzeczywiście jestem jak najbardziej zainteresowany do żywego. Po prostu uwielbiam dokładnie wiecie, pewnie, że tak, aż się pochwalę, no bo proszę bardzo, nie to, żebym się rozbierał, panowie, ale bardzo Predator na prezydenta, jak najbardziej Predator rządzi. I to jest postać, którą uwielbiam i którą po prostu sobie bardzo cenię. Jurek Piechota napisał: ja reaguję na info ze świata Star Wars, tak może być ostatnim czasem za dużo się człowiek napalał i się srogo zawiódł. Wiesz co, no jest problem tego, tak, rzeczywiście, że nie tylko Star Wars, ale też popatrzcie na przykład, co stało się z Marvelem. Tutaj mówiłem o tych produkcjach, nie tylko o filmach, ale i o serialach ze świata Marvela. To rzeczywiście jest za dużo i może to by nam nie przeszkadzało, gdyby to było jakościowo, wiesz? Ale tak naprawdę dostaliśmy fajnego, mowa oczywiście o Star Wars, dostaliśmy fajnego Mandalorianina, potem dostaliśmy Boba Fett, który po prostu dajcie spokój, to jest po prostu dno. Dostaliśmy Obi-Wana, który był ciekawy, w ogóle dostaliśmy Ashokę, która w ogóle czytałem jeden artykuł na Filmwebie, że dostaniemy drugi sezon Asoki z Haydenem Christensenem w roli głównej. Ja mówię, jak Hayden Christensen w roli głównej, co wy piszecie po prostu. Szkoda gadać, więc rzeczywiście za bardzo nierównie. Wiesz, dostaliśmy Bad Batch, tą animację. Rzeczywiście wszystkie 3 sezony, jeżeli dobrze pamiętam, były w miarę ciekawe, więc no zobaczymy.
Wiktor pisze, ja tu najbardziej czekam na nowy film Obcy kontra Predator, no ale do tego jeszcze trochę wiesz, czasu pozostanie. No w tym momencie już ten Predator Badlands, przepraszam bardzo, ale strefa zagrożenia jakoś mi tak niespecjalnie robi. Badlands, no widać, że idzie w kierunku, tak? Już dostajemy tego Wayland Yutani, nawet mam pomysł, z kim będzie walczył właśnie tam na końcu ten Predator i że ta scena, która jest na początku z tymi trofeo, to nie kończy, że na początku, może być na końcu. I rzeczywiście domyślam się, że po tym filmie może być już, wiesz, zostawiony kroczek i potem to, co się wydarzy w drugiej części Obcego Romulusa, może być rzeczywiście zaczynkiem i już potem trzeci film to będzie już Obcy kontra Predator. Zobaczymy, jak to będzie potraktowane. Ja póki co odpuściłem sobie Predatorów na AVP2. Bardzo dobrze, Łukaszu, ponieważ to jest chyba najgorsza, nie chyba, to jest najgorsza, jak dla mnie, tak, produkcja ze świata Predatora. Żeby było zabawne, paradoksalnie dostaliśmy, według mnie oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, najlepiej wyglądającego Predatora, bo Wolf, który zresztą tak został nazwany na cześć postaci, w którą wcielił się w filmie Pulp Fiction Harvey Keitel, bo to jest, wiesz, taki Predator, jak po prostu jego postać, że on wszystko potrafi załatwić, że najfajniejszy jest. Ale fabularnie to jest bzdura, to jest totalne gówno, to jest taki złom, że tego się rzeczywiście nie da oglądać, bo co za debil, już abstrahuję od tego, to co się dzieje w szpitalu, bo to jest już po prostu dno od dna, wiesz, odbiliśmy się od dna i dno się oberwało i spadliśmy jeszcze tam, a tam 15 kg mułu. Ale rzeczywiście no nie było dobrze, to po prostu ten film w ogóle nie wyglądał. Bracia Straussowie, oni powinni za ten film dostać 20 lat dożywocia i po prostu siedzieć i dziękuję bardzo i nie odzywać się, bo to, że ktoś potrafi w efekty specjalne, to nie oznacza, że rzeczywiście potrafi zrobić dobry film. Stephen King przecież, który wiele osób go rzeczywiście uwielbia, który rzeczywiście wiele osób go kocha za to, co pisze, no to na przykład też popełnił jeden film, czyli Maximum Overdrive i okazało się, że to był jeden z największych gniotów, który powstawał wtedy. To jakaś reklama wjechała, panie i panowie, dobrze. Kiedy skomentujesz obecność? Wiesz co, obecność, wszystkie filmy jak do tej pory obecność, które wyszły, są zrecenzowane. Więc tak nie bardzo rozumiem, bo w cyklu, słuchaj, już tutaj nawet ci sprawdzę, w cyklu kultowe horrory stary, w tym momencie jest, jest 289 filmów. Więc jeżeli chodzi o filmy Lee Wanella i Jamesa Wana, to Obecność, Naznaczony, Annabelle, Zakonnica, La Llorona, to wszystko było omówione. Piła, to wszystko było omówione, więc musisz sobie tylko znaleźć, czekaj, czy mogę ci w ogóle tutaj udostępnić tę listę? Pobierz link do udostępnienia, proszę bardzo. Już tutaj wrzucam. Proszę bardzo, masz link do kultowych horrorów, to jest link do listy odtwarzania i tam jest wszystkie te 289 produkcji, możesz sobie kliknąć i zobaczyć. Oczywiście ostatnimi produkcjami był Cmentarz dla zwierzaków, wcześniej Dzieci Kukurydzy, a jeszcze przed dzieciakami był Hostel, a przed Hostelem były produkcje Dario Argento. I jeszcze tylko powiem, że przed Argento omawiałem House of Wax, czyli Dom Woskowych Ciał, także jak najbardziej możesz sobie zobaczyć. Ellen znalazła obcego w kosmosie, potem predatorzy hodowali obcych do polowań. Na końcu okazuje się, że David jest głównym konstruktorem Xeno. Co oni jeszcze wymyślą, bo ja już nie nadążam. Wiesz co, Sasik, to jak wczoraj mówiłem, bo oni w tym momencie w obcym Romulusie znaleźli tego obcego, którego Ellen Ripley tam wywaliła w pierwszej części w 1979 roku i on tam sobie dryfował. No i on potem rzeczywiście odłożył łyżkę, można byłoby powiedzieć. Chociaż z drugiej strony, tak, ten nowy obcy w Romulusie też nam gdzieś niby spadł. No nie widzieliśmy teoretycznie, jak on zginął. Więc tak samo na przykład w filmie właśnie Obcy kontra Predator, tam na końcu królówka jest zrzucona w głębie oceanu, morza, no nieważne, i ona zamarzła. A biorąc pod uwagę, że pewnie wpada w jakiś kriosen, też ona jest do ogarnięcia, ale z drugiej strony jest tak, że Obcy kontra Predator pierwszy i drugi, o czym już wspominałem wiele razy, nie są już w tym momencie kanoniczne, więc jak najbardziej. Miałem ci przypomnieć o komentowaniu filmów. Wiktor pisze, jak najbardziej. Słuchaj, nie wiem, bo gro filmów, które właśnie ja sobie oglądam, to najczęściej jest tak, że to już spokojnie siedzę sobie w łóżku, wiesz, leżę w łóżku, włączam telewizor i oglądam i sobie ze swoim kapownikiem zapisuję, więc różnie jest. Możliwe, bo tak naprawdę jeżeli miałbym to robić na żywo, to pewnie musiałbym robić live, domyślam się, co drugi dzień.
na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra, co pewnie nie byłoby takie złe, bo biorąc pod uwagę, że tam brakuje rzeczywiście czasu odtwarzania, bo żeby włączyli monetyzację, trzeba mieć 4000 godzin wyświetlenie, a ja mam zaledwie 1600, no ale jak się nie publikuje, to nic dziwnego. W każdym razie właśnie bardzo często jest tak, że wiesz, że siedzę czy leżę w łóżku i sobie tak spokojnie to oglądam, a nie w ten sposób. No to też jest taka sytuacja, że ja nie zawsze mam o stałej porze możliwość obejrzenia tego filmu. Czasami jest tak, że na przykład idę na drugą zmianę, więc sobie na przykład włączę i obejrzę film sobie o 10 rano i wtedy sobie oglądam i nie ma problemu, a czasami jest tak, że sobie film włączam o 11 w nocy, bo akurat wtedy mam możliwość oglądania, więc nie wiem, biorąc pod uwagę, że te oglądania filmów, które robiliśmy, one zyskują teraz na popularności, tak? No w tym momencie to, co robiliśmy my, byliśmy prekursorami rzeczywiście, bo wtedy tego nikt na polskim YouTubie nie robił. No w tym momencie troszeczkę się zaczyna i coraz więcej osób ogląda. Zobaczymy. Nie powiem, że tak, pewnie, że będzie jak najbardziej każda produkcja, którą oglądam na Netflixie, na Disneyu czy coś, czy każdy kultowy horror, to będzie omówione i będzie skomentowany, będzie komentarz do tego na żywo. Chociaż wiem, że lubicie niektóre filmy oglądać z moim komentarzem i no zobaczymy, wiesz, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Marcinie, czy masz marzenie zagrać w filmie, a jeśli tak, to w jakim gatunku? Znicz. Słuchaj, ja siebie widziałem w filmie. Mam nadzieję, że wy mnie nie widzieliście w filmie. Chociaż nie wiem, czy on jest na YouTubie. Powiem ci, o co chodzi. Kiedyś działałem w AKF-ie, Szwęk, czyli Amatorskim Klubie Filmowym Szwęk. Zobaczę, czy w ogóle ten film w ogóle jest dostępny. Ale mam nadzieję, że ten film nie jest dostępny. O, proszę bardzo, coś innego się tutaj wyszukało. Wpiszę może. Na szczęście widzę, że nie mogę go znaleźć, więc jest chyba dobrze. A może jeszcze spróbuję nazwisko pani reżyser dać. Dobrze, na szczęście tego filmu nie ma. Nie, ja jestem beznadziejnym aktorem. Naprawdę ja się nie nadaję. Czasami się pojawiam w swoich filmach na krótkie 2 sekundy, ale tak to dziękuję bardzo, nie. A co wyglądało będzie omawiane w kultowych horrorach? O widzisz, przegapiłaś, Ada, ale na początku mówiłem, co będzie, a okazało się, że były 4 propozycje. Było to Fantazm, czyli mordercze kuleczki, tak to się chyba rzeczywiście nazywa. Jeszcze raz pokażę to wszystko. Gdzie to jest? Tak, mordercze kuleczki były. Był Uśpiony obóz, Sleepaway Camp. Były Pirania, a także były filmy na podstawie Stephena Kinga i wygrały filmy na podstawie Stephena Kinga. Więc to będzie omawiane w kultowych horrorach. Jest to w tym momencie 66 produkcji, ale patrzymy na stronie IMDb Stephena Kinga. Kolejnych 15 filmów, bo tylko i wyłącznie film będę omawiał, i tylko i wyłącznie horrory, thrillery, straszaki, jest w fazie produkcji różnej, więc tak naprawdę może się okazać, panie i panowie, że przez kolejne 1,5 roku będziemy omawiać filmy Stephena Kinga, więc rzeczywiście będzie długo. Cześć Adaś, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Mój ranking Predatorów. 5. miejscu jest Predator z 18, 4. Predators, 3. Predator Prey, 2. Predator 80, Predator 2 jest pierwszy. No widzisz, rzeczywiście to u mnie jest tak samo, bo Predator 2 najlepszy, oryginał na 2. miejscu, Predator Prey jest 3, Predators też będą na 4. I chyba, no tak, jak najbardziej, tak akurat mi się to wydaje. W każdym razie będziemy ze Stephena Kinga i mówię, będzie tak, że właśnie to będzie omawiane, nie będą omawiane dramaty, różnego rodzaju inne filmy, sci-fi, które robił fantasy, które robił King, nie będą omawiane seriale, bo na to nawet nie dam się nabrać, bo to nie ma możliwości, bo byśmy pewnie musieli siedzieć tutaj za kolejne 2 lata. I nie będą oczywiście omawiane rzeczy, które już omawiałem Stephena Kinga, czyli na przykład to, co jest oczywiście logiczne, co tam dalej nie będzie omawiane, oczywiście Cmentarz dla zwierząt, bo po raz drugi byłoby bez sensu, Dzieci kukurydzy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co już było omawiane Kinga już będzie, po prostu zrobię listę i akurat przeszczepię to wszystko, co tam było z starego kanału, a tam wydaje mi się, że chyba był to, chociaż to też było na tym kanale omawiane i chyba tyle mi się wydaje, wiecie, jeżeli chodzi o te rzeczy. Marcinie, jak zaczniesz omawiać filmy na podstawie twórczości Stephena Kinga, stworzysz listę, na której będziesz wrzucał recenzję tych filmów, to czy umieścisz tam całą serię Dzieci kukurydzy? Wszystkie filmy, które omówiłem do tej pory Stephena Kinga,
Nieważne, czy one były w kultowych horrorach, czy nie, bo na przykład takie filmy jak Małpa, którą omówiłem kilka tygodni temu, która jest na podstawie Stephena Kinga, a no nie była w kultowych horrorach, tam też się znajdzie, więc wszystko, co do tej pory omówiłem na podstawie twórczości Stephena Kinga, tam się znajdzie, czyli znajdą się tam wszystkie cmentarze dla zwierzaków, znajdą tam się wszystkie dzieci kukurydzy, odcinki normalne oraz odcinki o tym, jak dana seria powstawała, no bo to jest jak dla mnie po raz wtóry cytując kabaret, oczywista oczywistość. Co tam dalej? No będzie oczywiście ta Małpa. Małpę robiłem kiedy? 7 marca. 7 marca była wrzucona recenzja tegoż filmu, więc to się pojawi. Pewnie, że tak. To było omawiane, to oczywiście będzie. Chyba nie omawiamy Lśnienia, ale możliwe nawet, że dorzucę do tej listy Firkas, który robiliśmy z Rafałem z Galerii Horroru jakiś czas temu, czyli Lśnienie Kubricka kontra Dziecko Rozmary Polańskiego, bo to rzeczywiście też omawialiśmy. To było. I słuchajcie, co tu jeszcze? Tylko sprawdzę 50 ostatnich produkcji. Nosferatu to nie. Z takich innych rzeczy Sonic, Craven Łowca, Mortal Kombat, Birdemic. Nie, no mi się wydaje, że akurat te główne, bardziej takie główne oczywiście rzeczy. No niektóre na przykład jak Kosiarz Umysłów, który nie wiedzieć czemu jest na podstawie Stephena Kinga i to jest zapisywane jako thriller, tam powiedzmy sci-fi może być, ale na przykład druga część już nie, no ale jest to druga część, więc nawet jeżeli jest Kosiarz Umysłów 3, który mógł być beznadziejny, też będzie omawiany. A z tego co pamiętam, Kosiarz Umysłów 1, czyli pierwszy, w którym występował chyba Pierce Brosnan i Jeff Fahey, to było dawno temu, bo widziałem go tylko i wyłącznie, kiedy oglądałem w oryginale na VHS-ie i tylko przeglądałem tam zwiastun ostatnimi czasy, no to rzeczywiście to wyglądało bardzo, bardzo, bardzo źle. Chodzi oczywiście o te sceny w wirtualnej rzeczywistości. Tak, to jak najbardziej także może być. A jaki jest mój ranking laleczki Chucky? Ejden, nie pamiętam. Stary, nie pamiętam. Powiem ci w ten sposób. Jeżeli chcesz, to za kilka, no domyślam się, że za tydzień, nie, czy za 2 tygodnie, może za 3 będzie odcinek z cyklu Q&A. Mogę sprawdzić, bo pamiętam, że robiłem właśnie, też omawiałem laleczkę Chucky w cyklu Kultowe Horrory, a zawsze jest tak, w sumie poza dziećmi kukurydzy, w których zapomniałem podać rankingu, że na końcu, kiedy daję odcinek z ciekawostkami o tym, jak dana seria powstawała i tak dalej, mówię o tym, które według mnie odcinki od najgorszego do najlepszego. I jeżeli chcesz, to mogę być. Miasteczko, czekaj, no nie to. Miasteczka z Salem są 3 filmy. Wiesz co, ja tutaj pokazywałem wcześniej, wydaje mi się, że chyba 2 są filmy, wiesz? A przynajmniej 2 są oficjalnie, już tutaj zobaczę, pokażę wam listę. Bo zrobimy to w ten sposób, że one będą chronologicznie wrzucane, ale jak już mówiłem wcześniej, kiedy pojawi się jakiś film, jak na przykład Carrie, panie i panowie. Carrie ma 5 filmów, jest 76, 88, 99, 2002 i 13, no to one będą omawiane chronologicznie, tak? Więc będzie Carrie, potem mamy Lśnienie, które jest kolejne w chronologii, potem jest Creepshow, 2, Cujo jest jedno, ale w tym momencie kolejna powstaje część, więc zobaczymy. Firestarter, tutaj też są dwie wersje. Miasteczko Salem to mi się wyświetla tylko 2 filmy, Wiktor, wiesz? Powrót do Miasteczka Salem z 88, gdzie logiczne byłoby, że było już wcześniej było Miasteczko Salem i Miasteczko Salem z 2024, więc jeżeli masz informacje, bo to jest wszystko, co ja tutaj mam informacje, to jest z IMDb, więc jak masz informację, kiedy było wcześniej Miasteczko Salem, to daj mi znać, co nie? Tutaj widzisz Misery, bardzo czekam na ten film, bo pamiętam, że mi się bardzo podobał, Kathy Bates, uwielbiam. Oni czasem wracają, no to widać też, że są 3 filmy, czasami oni wracają i sometimes they come back for more. Chociaż Umysłów 1, 2. No i tutaj jak na razie nie widzę, żeby coś się pojawiało więcej. Przeklętego pamiętam też, że rzeczywiście to jest, polski tytuł jest Przeklęty, a angielski jest chyba Thinner, czyli cieńszy. Także tutaj widzicie, co się dzieje. Pamiętam, że 1408 oglądałem i kiedy go oglądałem, to mi się nie podobał. Ale zobaczymy, jak będzie teraz. No mówię, spokojnie obstawiam, że przez kolejne 1,5 roku będziemy Stephena Kinga omawiać. Będzie rzeczywiście tak, bo to jest akurat jakoś tak będzie wyglądało, że tak będziemy przez 1,5 roku tego omawiać. Pamiętam, jak ogrywałeś Resident Evil 5, czy w przyszłości planujesz zagrać w Resident Evil 4? Wiesz co, chyba się kurczę wylogowałem ze Steama. Tak, możliwe, wiesz, bo motyw jest taki, że Maja ostatnio kupiła kilka rezydentów, ale nie pamiętam, które. Sekundkę, Maja? Nie ma jej tutaj. Czekajcie, napiszę jej pewnie gdzieś z koleżankami poszła, może odbierze telefon, to zapytam jej, które rezydenty ma. Które
Dobra, zobaczymy. Możliwe, że będzie ogrywane. Pewnie wcześniej zacznę, bo akurat, tak jak mówiłem wcześniej, mam Władcę Lalek, grę kupioną na Steamie i mam też, teraz kupiłem tego Robocopa Rogue City, więc pewnie w to będzie wcześniej. Trzeci film jest na Maxie, Wiktor pisze. No w porządku, ale ja Maxa nie mam. W Irlandii Maxa nie ma, także. Maja mi napisała, że Rezydenty ma 2, 5 i 7, więc pewnie 2, 5 i 7 będzie ogrywane. A tutaj pytałeś o którego? W czwórce, czyli mamy 2, 5, 7, czy 5 i 7. Możliwe, że coś tam się będzie działo. Miasteczko Salem to 79 i 2004. O, widzisz, to tutaj tego 79 nie pokazało mi. Czyli to byłoby 79, 87 i 2024. Czyli muszę sprawdzić. Dobry wieczór, fajnie, że jesteś. Właśnie gadam o tym, co będziemy w cyklu kultowe horrory omawiać. Nie grałem w Five Nights at Freddy, patrzymy jak Maja gra. Czy Maja ogląda z koleżankami swojego ojca? Wiesz co, czasami się odzywa, czasami mówi, że oglądają, także wiesz, czasami ostatnio Wiktor przyszedł i mówi: tato, a ty zrobiłeś taki film Infant? Ja mówię: zrobiłem, nawet w nim główną rolę zagrałaś. Mówię: a czemu? A bo ostatnio koleżanka na osiedlu mi pokazała, bo na YouTubie go znalazła. Ja mówię: no tak, jak najbardziej jest, także wiesz co, różnie jest. Czasami ludzie z pracy oglądają bardzo często, i to mówiłem wczoraj nawet, bardzo często koleżanki z pracy mówią, że bardzo fajnie się mnie słucha do spania, także jest. Tak, Miasteczko Salem 2024 roku, więc aż nawet sprawdzę zaraz. IMDb, Stephen King i zobaczymy. No bo mi się wydawało, że oni akurat nie pokazali tego Miasteczka Salem, bo ja brałem tylko i wyłącznie właśnie pod uwagę jako scenarzysta, więc chociaż z drugiej strony, skoro pojawiło się Miasteczko Salem, to późniejsze, to z 79 roku też się powinno pokazać. Sekundkę, bo to trochę przewinąć trzeba, bo to rzeczywiście jest bardzo dużo. A nie tak. Jest Miasteczko Salem z 79, ale to jest serial. Także nie ma opcji. Proszę bardzo. Ja wiem, że jest tylko i wyłącznie, że to jest pokazane jako miniserial, tylko 2 odcinki, ale będę konsekwentny, nie będę się wygłupiał, tylko i wyłącznie, także to pewnie chodzi o ten z Davidem Soulem. To jest chyba Starski albo Harry, nigdy nie pamiętam, który jest. Chociaż z drugiej strony, chociaż z drugiej strony to jest godzina 40 tylko i wyłącznie, bo się zaraz prawa autorskie wlecą. Godzina 40 to może się skuszę, wiesz? Czemuż by nie, bo myślałem, że to może jakiś długi, ale muszę pewnie wrzucić w ten. Wiem, że Miasto Salem z 2024 może być na maksie, ale w Irlandii są inne prawa i na przykład w Irlandii to co w Polsce na przykład ma Max, w Irlandii na przykład to ma do tego prawa Paramount+. Wiem, że na przykład w Polsce nie ma Paramount+, czy Paramount Plus, jak to woli. Też w mojej wmowie to brzmi jedno i drugie tak samo, ale rzeczywiście sytuacja jest taka, że pewne rzeczy, które są niedostępne tam, są dostępne tutaj. Tak samo na przykład Irlandia jako kraj ma swoje własne platformy VOD. I akurat tak to rzeczywiście jakoś jest, że niektóre tutaj mają. No dobrze wiecie, że na przykład, co ostatnio sprawdzałem, jakiś jeden film, który jest dostępny w Polsce, Obcy Romulus, wczoraj go omawialiśmy. On jest dostępny w Polsce chyba na 8 różnych platformach. Oprócz tego, że na Disneyu, to oczywiście jest na Amazonie, chyba jest na Megogo, jest na Rakutenie, jest na Kanal Plus Premiery i tak dalej, także rzeczywiście jest. Miasteczko Salem z 2004 nie pokazywało żadnego Miasteczka Salem z 2004, więc ciężko mi powiedzieć za bardzo, o co ci chodzi. Bo jeżeli to jest serial znowuż, to mówię, nie będę się bawił w seriale, bo to by nam zajęło 24 lata. Już tutaj patrzę, 2004 rok, już patrzymy. Co mamy 2004 rok? Sekretne okno, The Man in a Suit, The Road a Virus Heard North. Tak, to jest też jest serial właśnie, też miniserial, znowu widzę, kurczę. I też godzina 30, Rob Lowe tym razem, o ja cię kręcę. Wiesz co, zobaczę, przejrzę, bo jeżeli to są takie miniseriale, takie powiedzmy, które są do 3 godzin, no to może się skuszę jeszcze, wiesz, tak samo jak na przykład było przy okazji tak, no ten z lat 90., który jest miniserialem 4 odcinki, 45-minutowe i ten film trwa 3 godziny zresztą, no to jak najbardziej omówiłem, pewnie tak, no zobaczę, powiem w ten sposób, na pewno nie będę omawiał żadnych seriali, tak na przykład tutaj widzę, że Outsider jest z 2020 roku, który ma 10 odcinków, czy na przykład Castle Rock 20 odcinków, albo Mr. Mercedes 30 odcinków, to nie, ale powiedzmy, jeżeli to się zamknie
no dobrze, powiedzmy w 3 godzinach, no to jak najbardziej omówię, ale to oznacza wtedy kolejne kilka tygodni oglądania, więc no wiecie. Mam wszystkie filmy Halloween. Wszystkich, gdzie mam horrory? Nie mam wszystkich Halloween. Mam wszystkie piątki i wszystkie Chucky mam i wszystkie Krugery, ale Halloween nie mam wszystkich. Nie mam wszystkich. Nawet jeżeli chodzi o piątek 13, to mam nawet Jason X. Jest to rzeczywiście bardzo fajny film. Tak, jest nowy film. Jeżeli chodzi o ten z 2024 roku, to będzie omawiany. Pierwszy Boogeyman z 82. Ja cię kręcę, patrzcie. No. A to się nic nie wyświetla. Pierwszy mi się Boogeyman właśnie pokazał, bo mi się zdawało, że Boogeyman był wcześniej niż ten tutaj. 82 rok, już tutaj patrzę. Ale to jest krótkimetraż, short. 28 minut pokazuje. To ja się nie będę bawił w krótkimetraż jeszcze, stary, daj spokój. To już w ogóle byłaby jazda, także myślę, że jest szansa, że poprawił jeszcze animację w Shreku 5 czy pozamiatane. No wiesz co, biorąc pod uwagę, co się zadziało przy okazji Sonika pierwszego, jak zmienili postać, no domyślam się, że teraz będzie tak samo. Zresztą nawet widziałem takie posty, jak tam Sonic krzyczy tam, że musicie poprawić. No domyślam się, że wiesz, no, posłuchają. Wielka gównoburza się zrobiła z tego, więc możliwe, że to będzie coś zmienione. Zobaczymy. W każdym razie Wiktor Jędrychowski. Jak masz jakiś link do tego filmu z 1982 roku, do Boogiemana, który jest pełnometrażowy, bo krótkiego metrażu nie będę omawiał, bo uwierzcie mi, tak tylko popatrzeć na filmy właśnie Kinga, to jeżeli chodzi o wszystkie filmy krótko i pełnometrażowe oraz seriale, które powstały na podstawie jego twórczości, jest to 394 produkcje. Wy byście mnie chyba zajechali, kiedybym miał przez 394 tygodnie omawiać tego. To jest, panie i panowie, no grubo, tak? Powiem tylko, że 52 tygodnie to jest rok, to więc to w tym momencie byłoby jakieś 7 lat? Ponad 7 lat, więc rzeczywiście nie będę omawiał. Boogiemana nie, z 82 roku jest, jak mówię, przynajmniej tutaj jest pokazywany jako krótki metraż, nie będę się nawet wygłupiał i tutaj pokazuję tylko, że jest jedna produkcja. Jak masz jakieś informacje, to dawaj znać, zobaczymy, może coś fajniejszego znali, bo nawet Creepshow jest 82, Boogeyman jest krótki metraż, The Short, Cujo jest 83, potem Martwa Strefa, Christine, Disciples of Crow jest krótki metraż i Dzieci Kukurydzy to już jest normalna wersja, więc tak to rzeczywiście będzie. 2005, 2007 i 2010. Dobrze, już tutaj sobie sprawdzę. Widzicie, tak akurat lubię sobie na żywociach. 5, 5, dawaj mi 5. 2005. Już tutaj patrzę. Dawaj, udostępnij ekran, proszę bardzo. Będziecie widzieli ze mną razem. 2005, 2007 i 2010 piszesz. 2005. Krótki metraż, jakiś krótki nie ma nic. Proszę bardzo, nie ma nic. Jeżeli coś powstało, to nie jest na podstawie Kinga, więc nie ma nic. 7 i 10 piszesz. W 6 nie ma nic. W 7 1408 też nie ma nic. I 10 jest krótki metraż z 2010 roku. Czyli to jest co? Krótki metraż 27 minut. No nie będę się wygłupiał w krótkim metrażu, także krótkie metraże odpadają. Także tak to zostanie. Tylko Sonic był jedną postacią, Shrek 5 to cały film animowany. No wiesz, zobaczymy rzeczywiście jak będzie. No może chcą pójść w innym kierunku, wiesz, tak samo jak przy okazji nowego Spidermana, czyli Beyond the Spider-Verse też ma być całkowicie inna animacja, inny sposób mają podążyć w innym kierunku. Zobaczymy jak to będzie, panie i panowie, wyglądało. Dobra, słuchajcie ludki. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Było mi niezmiernie miło. Przypominam, w przyszłym tygodniu się nie widzimy, jest majówka, więc wybieram się na kilkudniowy urlop. Tak, naładować baterię, spotkać się ze znajomymi i zobaczyć, co tam się dzieje w Anglii. Mam nadzieję, że dzieje się fajnie. Przypominam, kiedy to będzie, aż nawet sprawdzę datowo, panie i panowie. Czerwiec. To będzie tutaj tak, 22 czerwca. Zrobimy odcinek, kiedy pokażę aktualną kolekcję moich filmów, bo już kliknęło 2000 tytułów jakiś czas temu, a domyślam się, że przez te kolejne 2 miesiące to jeszcze rzeczywiście się uzbiera kilka produkcji. Mam nadzieję wybrać się do kilku sklepów charytatywnych, nakręcić w końcu vloga stamtąd, bo akurat jest już dawno powinien być zrobiony. Może rzeczywiście wybrać się do Ceksa,
jak Celina EX i rzeczywiście tam też nabędnąć, kupić kilka produkcji. A w tym momencie, panie i panowie, z mojej strony to już wszystko. Jutro wjeżdża materiał o tym, jak się zmienili aktorzy z Gwiezdnej Wojny części 4, czyli Nowa Nadzieja. W środę, co w środę? W środę wjeżdża Cmentarz dla zwierzanków z 2019 roku, więc będzie bardzo, bardzo fajnie, a na żywo widzimy się za 2 tygodnie, a nawet wcześniej, bo pewnie sobie jeszcze coś w sobotę obejrzymy na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra, panie i panowie. Do zobaczyska. Cześć. No już. Idźcie, skończyliśmy już na dzisiaj. To wszystko. Na co czekacie? Recenzję jeszcze porobimy? O, proszę bardzo, jeszcze reklama wjechała. Super, świetnie. I to będzie. Słuchajcie, również życzę wam udanego majowego